Cześć Mateusz, czy mógłbyś się przedstawić i powiedzieć, czym na co dzień się zajmujesz? Cześć, witam Cię, witam też wszystkich, którzy oglądają te wideo. Jestem data scientistem, na co dzień pracuję w Allegro Pay i zajmuję się modelowaniem ryzyka kredytowego. Poza tym występuję też publicznie, głównie z tematyką związaną z data science i no, w sumie w skrócie to jest to, czym głównie się zajmuję. Okej, dzięki wielkie. Chciałabym trochę wrócić do Twojej przeszłości, bo swoją pierwszą pracę w branży IT zacząłeś jako Java developer. W 2020 roku zająłeś stanowisko Data Analyst, a teraz pracujesz jako Data Scientist. No i czy mógłbyś opowiedzieć, dlaczego ostatecznie zdecydowałeś się pójść właśnie w tym kierunku data? No, to jest bardzo ciekawa historia. Ta pierwsza praca to był tak naprawdę staż, w którym zajmowałem się dość prostymi rzeczami, pisałem w Javie aplikacje dla niedużej fundacji, ale jedną historię, którą pamiętam z tamtej firmy, to było wdrożenie produktu. I jeżeli ktoś uważa, że wdrożył coś w piątek wieczorem i jest hardcorem, no to lepiej niech posłucha tego, bo moje ostatnie wdrożenie w tej firmie było ostatniego dnia pracy i wyglądało tak, że zgrałem program na pendrive'a, pojechałem z nim autobusem do firmy, w której to wdrażałem, wgrałem i zadzwoniłem do szefa, że my job here is done. No, ale to był dość krótki okres. Potem zacząłem pisać inżynierkę, która była właśnie związana z sztuczną inteligencją i też moją ogromną pasją muzyką. I to w pewien sposób zmotywowało mnie do tego, żeby troszkę zmienić branżę i na magisterce poszedłem na kierunek związany z data science. Potem pierwsza praca, tam byłem data analystem, ale bardziej wydaje mi się, że to, co robiłem, było związane z zawodem biznes analysta. Okay. Bardzo dużo pracowałem z biznesem, poznawałem ich zwyczaje, potrzeby i wykorzystując odrobinę analizy i te dane, które mieli, wskazywałem jakieś kierunki, które myślę, że warto było zbadać. No i po roku pracy w tamtej firmie postanowiłem, że chciałbym jednak zacząć pracę w data science tak na dobre i poznać aspekty tej pracy w firmie, która ma duże doświadczenie, ma zasoby, ma dane przede wszystkim i ma też zespół, który potrafi to robić dobrze. No i tak trafiłem do Allegro Pay. Pracuję tam już od roku. Tak jak już dzisiaj o tym rozmawialiśmy, niedawno była moja rocznica pracy w Allegro Pay. Bardzo się cieszę, bo przez ten czas nauczyłem się bardzo dużo, szczególnie w obszarach związanych z przetwarzaniem danych, też w obszarze finansowym. Myślę, że to jest fajne miejsce, żeby się rozwinąć. Super. To gratulujemy jeszcze raz, już teraz na kamerach tej rocznicy pracy. Brawo. Dzięki. To chciałam się podpytać, bo w obszarze data 3 najpopularniejsze stanowiska to Data Analyst, Data Engineer i Data Scientist. I czym one się od siebie różnią? To jest bardzo ważne pytanie, ponieważ wiele osób nie do końca rozumie różnice, które kryją się pod tymi nazwami, a co ciekawe, wiele firm, które oferuje takie stanowiska, również tego nie wie. Sprawa wygląda tak, że data analyst w większości przypadków, z jakimi się spotkałem, to osoba, która bada przeszłość, analizuje teraźniejszość, żeby wspierać decyzje biznesowe. To jest stanowisko, które tak naprawdę istnieje od lat i nie jest niczym specjalnie nowym. Ten przedrostek data tutaj myślę, że niespecjalnie tutaj coś zmienia. Natomiast data scientist to jest takie stanowisko, które bardziej skupia się na próbie przewidzenia przyszłości, a jeśli chodzi o wartości biznesowe, to raczej buduje produkty. Niekoniecznie są to analizy, chociaż też taka analiza może być produktem dla biznesu i dostarcza wartość w postaci gotowego oprogramowania, które coś stara się przewidzieć do przyszłości. Natomiast data engineer to jest taka osoba, która sprawia, żeby tamta dwójka miała dobrą i wygodną pracę. Tak, i mam tutaj na myśli, że po prostu przygotowuje procesy przetwarzania danych, pomaga przy wdrożeniu modeli, chociaż czasami wyróżnione jest też stanowisko MLOpsa, czyli osoby, która bezpośrednio przy modelach wspiera to wdrożenie. No i bez nich to jak gdyby naprawdę dużo się nie dowiezie. Nawet dobry zespół data scientistów bez data inżynierów nie ma na czym pracować i wydaje mi się, że to jest podstawa, od której powinni
powinny firmy zaczynać, jeżeli próbują zbudować zespół data. Co można uznać za największe wyzwanie w Twojej obecnej pracy? Z całą pewnością jest to obszar finansowy, który obejmuje całe spektrum zagadnień, które są bardzo trudne, wymagające. Nawet przepisy, które zmieniają się cały czas, wpływają w ogromny sposób na to, jak ten biznes funkcjonuje i jak wygląda moja praca. Kolejny taki obszar, myślę, że to jest obszar data, który też jest bardzo wymagający. Wymaga dużych umiejętności technicznych, zrozumienia całej architektury, całego systemu, który już funkcjonuje, takiego żywego organizmu, który już działa. I to jest po prostu czasochłonne, wymagające zadanie. Natomiast jeśli chodzi o modelowanie, tutaj też jest jak gdyby bardzo dużo nowych rzeczy się pojawia w tym obszarze. Każdego roku pojawiają się nowe papery, nowe artykuły, nowe prace dotyczące tego obszaru finansowego i to jest z uwzględnieniem faktu, że większość takich rozwiązań raczej nie widzi światła dziennego, ponieważ jeżeli ktoś faktycznie znajdzie jakąś nową metodę, która w pewien sposób usprawnia ten biznes finansowy, raczej nie publikuje jej od tak, tylko próbuje ją spieniężyć w swoim zakresie. Dlatego tutaj taki rozwój myślę, że też jest mega ważny, żeby stawiać na research, ponieważ każda firma, która prowadzi research i dochodzi do jakichś ciekawych rzeczy, zachowa to raczej dla siebie, więc tutaj ważne jest, żeby nie tyle patrzeć na trendy tego, jak rozwija się ta branża na świecie, ale też, żeby próbować postawić tam własny ślad. No to skoro już jesteśmy przy tych, no przy tym, czym właśnie ta praca się cechuje, to w takim razie jakie predyspozycje i umiejętności, tutaj mam na myśli te twarde, ale też i miękkie, trzeba mieć do pracy jako data analyst i data scientist? Wydaje mi się, że to, o czym mówiliśmy wcześniej, czyli taka umiejętność łączenia wielu wątków naraz jest bardzo ważna, ponieważ często pracujemy nad dość szerokim spektrum zagadnień, poczynając od zbierania wymagań biznesowych przez utworzenie problemu analitycznego, następnie odpowiedni dobór danych, architektury modelu poprzez kolejną analizę, weryfikację tego modelu, aż przez wdrożenie i monitorowanie tego wszystkiego. Wydaje mi się, że to wymaga szeregu różnych umiejętności, które są bardzo ważne. A mam tu na myśli chociażby umiejętność komunikacji i to komunikacji precyzyjnej, komunikacji, która pozwala wyciągnąć informacje, ponieważ zbieranie wymagań to nie jest tylko słuchanie. Zbieranie wymagań jest to raczej procesem aktywnym, w którym trzeba wskazać na potencjalne problemy w przyszłości, potencjalne pola do rozwoju, więc osoba, która chce zostać analitykiem danych bądź data scientistem, myślę, że raczej powinna mieć swobodę w komunikacji, żeby swobodnie móc takie rozmowy prowadzić. Jeśli chodzi o umiejętności twarde, wydaje mi się tutaj, że no oczywiście matematyka, logika, rozumienie tego typu zagadnień, jak również jakieś narzędzia w ręku, czyli jakiś język programowania, czy to Python, czy R, czy SQL, z czymś takim na pewno jest zdecydowanie prościej, bo jakimś narzędziem trzeba się posłużyć, a takie właśnie narzędzia mamy w tej chwili dostępne. Okej. I co w takim razie doradziłbyś osobom, które chciałyby rozpocząć swoją karierę w obszarze data? Od czego powinny zacząć? Skąd powinny czerpać wiedzę? I ile czasu potrzeba na znalezienie tej pierwszej pracy? Wydaje mi się, że jeżeli taka osoba już wie, że to obszar data, to trochę poczytała i z pewnością wie, że występują tam różne obszary, różne stanowiska, o których już troszkę mówiliśmy sobie, tak? Czyli ten data scientist, data analyst, czy data engineer. Myślę, że warto sobie, że niekoniecznie to jest ważne, żeby taką decyzję podejmować, że chcę zostać data scientistem, chcę zostać data engineerem, bo to się zmieni w czasie, jeżeli poznamy szczegóły tego, jak to wygląda w praktyce. Myślę, że warto zrobić sobie projekt, który pokaże Ci, jak wygląda to w praktyce. Zapisać się do koła naukowego, być może wziąć udział w jakimś konkursie. Są platformy, na których takie konkursy są organizowane, żeby upewnić się, czy to jest to, co naprawdę chcemy robić.
moim przypadku była to inżynierka i magisterka, które pokazały mi, że to jest rzecz, która pozwala mi się rozwijać, lubię to, mam do tego pewne predyspozycje i później pierwsza praca w tym, to okazało się, że właśnie to jest to. Natomiast osoby, które poszukują tej pierwszej pracy, no bo wiadomo, żeby ją dostać, to też trzeba swoją drogę przejść. Własny projekt, myślę, że to jest super rzecz, tylko często ciężko wybrać to, co powinno się zrobić, to jaki ten projekt ma być, skąd pozyskać dane, jak właściwie się do tego zabrać. No i tutaj na pewno prawdą jest, że w internecie jest miliony materiałów na ten temat. No tylko, które są odpowiednie, w której kolejności, kiedy, które są ważniejsze, to nie jest pytanie, na które łatwo sobie dać odpowiedź samemu. Więc warto wtedy sięgnąć po trochę bardziej usystematyzowane materiały, takie jak książki. Wydawnictwo O'Reilly ma wiele takich fajnych właśnie podsumowań. Są takie klasyki jak elementy statystyki. Można również sięgnąć po no oczywiście po twardszą literaturę, ale nie wiem, czy to może kogoś nie zniechęcić czasem. Więc wydaje mi się, że odpowiedzią na to pytanie dla niektórych osób może być bootcamp, czy też kurs. Oczywiście bootcamp nie są to studia i ciężko oczekiwać od osoby po bootcampie tych samych umiejętności, co osoba, która ukończyła studia w tym kierunku bądź pokrewnym. Ale jeżeli ktoś chce się przebranżowić, chce zacząć pracę, to myślę, że jest to pewne rozwiązanie. Istnieją też takie krótkie kursy, sam jestem autorem jednego z nich, które pozwalają na rozeznanie się w temacie, dowiedzenie się, które rzeczy są najważniejsze, od jakich zacząć. Więc myślę, że warto sobie zastanowić się, ile czasu, ile energii naszej jesteśmy w stanie zainwestować w nasz rozwój i spróbować którąś z tych opcji. Super. To ja tak jeszcze powiem, że link do kursu Mateusza będzie na pewno w opisie tego filmu, także gorąco zachęcamy wszystkich oglądających do tego, żeby zerknąć i zapoznać się z tymi materiałami, które Mateusz przygotował i zapisać się na kurs. Dzięki wielkie, zachęcam. Załóżmy, że już wiemy, że chcemy wejść w ten obszar data i no właśnie byliśmy na kursie, nawet może Twoim, mamy tą wiedzę i szukamy tej pierwszej pracy. Jakich przykładowych pytań w trakcie rozmowy o pracę można się spodziewać? Na przykład aplikując na rolę data scientista teraz powiedzmy. Myślę, że z pewnością pytania dotyczące naszego doświadczenia. Czy jest ono komercyjne, czy dopiero amatorskie? Najlepiej przygotować jakiś projekt, nad którym pracowaliśmy czy w poprzedniej pracy, czy może na jakimś kursie, czy może jakiś projekt, który ktoś robił na studiach, bo często studenci jak gdyby mają problem z tą pierwszą pracą i jak przygotować się na rozmowę. Więc tutaj warto sobie przygotować od razu odpowiedzi na pytania, które mogą się pojawić, typu jakie problemy napotkałaś, jak zdefiniowałaś sobie problem, jak zebrałaś dane, jak przygotowałaś model, jakie wnioski wyciągnęłaś, co zrobiłabyś lepiej, to jest bardzo ważne pytanie. Więc warto sobie o tym troszkę pomyśleć. Być może nawet spróbować zrobić z kimś taką rozmowę, z jakimś znajomym, z kimś, kto już ma pracę, kto te pierwsze doświadczenia w rozmowach rekrutacyjnych ma za sobą. Wtedy jest na pewno zdecydowanie łatwiej. Takim innym pytaniem może być też case study, czyli jak rozwiązałabyś problem, który mamy w naszej firmie. Po czym jest jakiś opis mniej lub bardziej dokładny, wtedy też należy się zastanowić, czy nie należy dopytać o jakieś szczegóły, które są istotne. I tak naprawdę w tym pytaniu nie jest ważne to, żeby to rozwiązanie było idealne, żeby było kosztowo zoptymalizowane, żeby było w pełni wdrażalne. Oczywiście to są aspekty, których trzeba myśleć, dając odpowiedź, ale tutaj liczy się jak gdyby sposób myślenia, te najważniejsze, kluczowe rzeczy, o które ktoś zadba. I to jest trudne, żeby to przećwiczyć. Myślę, że tutaj ciężko to ćwiczyć samemu, a nawet jeżeli jest jakaś osoba, która by nam mogła pomóc, to też musi się troszkę na tym znać. Więc nasuwa się taka odpowiedź, że na rozmowy po prostu trzeba chodzić i należy próbować. Być może na pierwszej się nie uda, ale wtedy warto zebrać z niej feedback
warto się zastanowić, szczególnie od tej osoby technicznej, co poszło nie tak, bo no, to są rzeczy, które mogą stanowić problem, ale wydaje mi się, że nie są nie do przejścia. Wystarczy po prostu się spróbować w terenie, spróbować w akcji. Okej, czyli trening czyni mistrza, można powiedzieć. Dokładnie. Okej. Są jeszcze pytania, które ja bardzo lubię na tego typu rozmowach, tak zwane, ja tak mówię na nie, pytania special. Przykładem takiego pytania może być jedno z moich ulubionych w ostatnim czasie, które lubię zadawać moim znajomym i zadam je również tobie. Mianowicie, czy jabłka są mądrzejsze od gruszek? No takie pytanie dosyć oryginalne. Tak, z całą pewnością. Chciałbym, żebyś odpowiedziała, przy czym zaznaczę, że nie jest to ani zagadka, ani nic podchwytliwego. Zastanawiam się, co odpowiesz mi na takie pytanie. Czy jabłka są bardziej inteligentne od gruszek? Można to tak sformułować. Wydaje mi się, że gruszki są bardziej inteligentne, a wynika to z tego, jaki mają kształt, że jabłko jest jednak okrągłe, a gruszka jest taka bardziej no, nieproporcjonalna, tak? Niesymetryczna. Więc wydaje mi się, że potrzebuje więcej inteligencji mieć w sobie, żeby ta gruszka się narodziła. No, to jest ciekawa odpowiedź. Przyznam, że jeszcze takiej nie dostałem. O! Teraz może chciałbym powiedzieć, jakie odpowiedzi jeszcze usłyszałem. To jest z pewnością ciekawe. Mianowicie to, że jabłka są bardziej kwaśne od gruszek, przez co mają mniej cukru, który, jak wiadomo, psuje mózg. Były też odpowiedzi, że nasiona, które znajdują się w tych owocach, gromadzą tej inteligencję i jabłka mają takie nasiona, które bardziej wskazują na większą mądrość. Otrzymałem takie odpowiedzi od osób tak zwanych nietechnicznych, ale nie lubię tego określenia, od osób, które bardziej kreatywnie podchodzą do pracy, bardziej w szerokim spektrum. Natomiast jeżeli zadałem to pytanie moim znajomym programistom, bardziej otrzymywałem odpowiedzi typu, że definicja mądrości jest niezdefiniowana dla owocy. Lub też bardziej taką filozoficzną, że no, mądrość jest to cecha ludzi i gdyby warzywa, owoce nie mają takiej właściwości, więc ciężko tutaj porównać. No i to pytanie, jak pewnie już wszyscy dobrze teraz rozumieją w tej chwili, nie służy do tego, aby faktycznie odpowiedzieć na nie merytorycznie, tylko zastanowić się, jaki jest czyjś sposób myślenia, w jaki sposób ktoś analizuje ten temat, w jaki sposób argumentuje swoją wypowiedź, niezależnie od tego, jaka by była. Myślę, że to bardzo dużo mówi o ludziach, więc bądźmy przygotowani na takie pytania. Nie boimy się odpowiedzieć czegoś, co może nie jest do końca poprawną odpowiedzią, ale nie bójmy się uargumentować tego, żeby pokazać, w jaki sposób rozumiemy świat, który nas otacza. Jako kandydat, jaki sposób weryfikacji kompetencji technicznych uważasz za najbardziej optymalny? Który najbardziej Tobie odpowiada? Myślę, że ważne jest to, aby taka rozmowa faktycznie zweryfikowała nasze umiejętności. Ważne jest też to, żeby podczas takiej rozmowy dowiedzieć się jakie będą nasze obowiązki. Ponieważ, tak jak już mówiłem wcześniej, istnieje wiele firm, które zajmują się tym obszarem, jak gdyby rekrutują na takie stanowiska, ale tak naprawdę nie do końca wiedzą, na czym to wszystko polega. I jeżeli ktoś naprawdę chce mieć stanowisko data scientista i robić rzeczy związane z tym, rozwijać się w tym obszarze, to myślę, że jego wybór też nie powinien paść na firmę, która tylko wpisała taki tytuł w tytule ogłoszenia. Więc myślę, że na takiej rozmowie też można się wiele dowiedzieć, ale trzeba oczywiście spytać, jakie są te obowiązki, jaki jest zakres obowiązków zespołu, czym ten zespół się zajmuje, czy jest infrastruktura, która w ogóle wspiera takie zespoły analityczne. No i oczywiście jaki jest biznes firmy, ponieważ będąc data scientistem to jest trochę inna sprawa, jeżeli trafimy do firmy sprzedażowej, marketingowej, inna jest, jeżeli trafimy do banku. To też zmienia w pewien sposób wymogi, które firma powinna oczekiwać od potencjalnego pracownika. Więc wydaje mi się, że rozmowa powinna wyglądać tak, żeby zarówno jedna, jak i druga strona dowiedziały się o sobie jak najwięcej i mówię o tych istotnych rzeczach.
Okej, czyli raczej w trakcie tej rozmowy będzie też ta weryfikacja kompetencji, raczej jakieś właśnie, nie wiem, zadania typu home taski, tak, czyli te prace domowe, to niekoniecznie jest to, co tobie leży, tak? Jeśli chodzi o zadania do domu, myślę, że można je podzielić na takie dwie kategorie. Takie duże zadania, duże zadania otwarte, w których musimy rozwiązać jakiś problem analityczny, dostajemy powiedzmy jakiś zbiór danych lub te dane musimy pobrać samemu i mamy przygotować jakiś raport, jakąś analizę. To jest jedna rzecz. Druga rzecz to są zadania zamknięte, często jest ich więcej i zazwyczaj są mniejsze, zebrane w formie takiego quizu, testu. Wydaje mi się, że firmy trochę odchodzą od tego pierwszego podejścia, że coraz częściej gdzieś na tych rozmowach raczej się słyszy o quizach, testach, które później są oceniane i następnie jest rozmowa, która weryfikuje troszkę bardziej te pytania, na które odpowiedzieliśmy źle, ale też niekoniecznie. Może rekruter, czy też osoba techniczna biorąca udział w procesie dopytać o te pytania, które udzieliliśmy poprawnej odpowiedzi, jakie uzasadniamy. Natomiast te duże zadania, ich zaletą jest to, że można troszkę głębiej spojrzeć na to, jak ktoś organizuje swoją pracę, jak pobiera dane, przetwarza je, jak dostarcza i prezentuje raport z czegoś takiego, to będzie bardziej przypominało jego codzienną pracę. Natomiast takie procesy są bardziej czasochłonne. I w przypadku firm, które mają dużą konkurencję, potrzebują szybko zebrać zespół na nowo powstający projekt, to niekoniecznie jest dobre rozwiązanie, bo przez to kandydaci będą mniej chętni do rozwiązywania tak dużych zadań. Być może zajmie ten proces troszkę dłużej, przez co sama rekrutacja będzie mniej efektywna. Więc to już pytanie do rekruterów, czy mogą sobie na to pozwolić. A co twoim zdaniem powinna zawierać oferta pracy, żeby zachęciła cię do wzięcia udziału w procesie rekrutacyjnym? Jakie powinna mieć w sobie te elementy, te haczyki, które zadecydują o tym, że klikniesz ten przycisk zaaplikuj? Wydaje mi się, że na pewno marka firmy. Jeżeli jest to firma, o której gdzieś słyszałem, tak było w przypadku Allegro, to na pewno to zachęca. Natomiast jeśli chodzi o treść, to wydaje mi się, że tutaj oczekuję konkretów. Oczekuję obowiązków, które przede mną stoją, wyzwań, jakim będę musiał sprostać, konkretnych zadań, nad którymi będę pracował. Fajnie, jeżeli jest też opis zespołu, opis jakichś zespołów, z którymi on współpracuje. No i oczywiście biznes. Firmy, duże firmy, o których jak gdyby każdy słyszał wcześniej, no to tego akurat może niekoniecznie jest potrzebne, chociaż jeżeli jest to jakiś dział, który zajmuje się bardzo konkretnymi rzeczami, to tutaj też warto może to wyspecyfikować. Natomiast no myślę, że to są ważne rzeczy, na które z pewnością patrzę, bo to trochę określa to, jak będzie wyglądała moja praca. No bo przyznajmy szczerze, no nie jest to istotne, że będę musiał się zajmować analizami, dostarczać raporty, budować modele. No tak, jak gdyby na tym polega ta praca. Natomiast to, co wyróżnia pracę w danej firmie, myślę, że to jest kluczowe. Coraz więcej osób i firm pracujących z danymi decyduje się na przejście z R na Pythona. Jakie inne trendy ty widzisz w tym obszarze? Z pewnością jest to, że firmy zaczynają rozróżniać różne stanowiska, różne obszary, które są związane z tym wielkim monolitem data i że ta struktura, która w nich się buduje, też w pewien sposób na to odpowiada. Narzędzia. Myślę, że jeśli chodzi o narzędzia, to nie jest jakieś najbardziej kluczowe w tych wszystkich trendach, ponieważ one się same zawsze zmieniają. W przypadku R i Pythona myślę, że skala jest odpowiedzią na pytanie, dlaczego Python, ponieważ wspiera on wiele procesów, które współpracują, które są w stanie wesprzeć infrastrukturę danych, a nie tylko pozwolić na analitykę i powiedzmy wizualizację i przetworzenie tych danych w niskiej skali. Istnieje również takie pojęcie jak big data i mówi się, że to duże zbiory danych, ale w którym momencie według ciebie możemy używać tego określenia? Jakie wyzwania i zarówno możliwości niesie ze sobą
big data w firmie, czy może ogólnie nawet w biznesie? Jeśli chodzi o big data, jest taka fajna zasada Free V i mówi ona o velocity, volume, versity, czyli rozmiar, szybkość danych, powiedzmy, czyli to jak one szybko napływają, jakie jest ich natężenie, oraz variety, czyli różnorodność. No i jeżeli te trzy aspekty występują w tym takim zbiorze danych, możemy mówić o big data, chociaż tutaj w definicji pewnie znajdziemy całe multum, ale skupiłbym się na tej drugiej części pytania, czyli możliwości, jakie niesie, bo to jest kluczowe. Firma, która powiedzmy ma w swoich zasobach jakiś zbiór big data, może go wykorzystać, ale żeby to zrobić, potrzebny jest cały szereg narzędzi, cały szereg działań, które te dane w odpowiedni sposób przetworzą. I tutaj ja pracując jako freelancer często spotykałem się z takimi projektami, gdzie przychodziła do mnie osoba i mówiła, że ma dane, chce coś z nimi zrobić. Ja pytam, no ale jakie dane? Dużo. No to nie jest big data jeszcze. To nie jest odpowiednie podejście. To, że danych jest dużo, to nic o nich dobrego jeszcze nie świadczy. Jeżeli jest dużo, są ustrukturyzowane, jeżeli są w odpowiedni sposób przetwarzane, jeżeli jest wysoka dbałość o to, żeby ich jakość była wysoka, wtedy można się zastanowić, co z nimi dalej. Na pewno pewien okres analizy tego, co należy zrobić, jest potrzebne. Później można budować na ich podstawie produkty, czy też wspierać decyzje biznesowe, ale zanim to nastąpi, to trzeba się dobrze przyjrzeć, co te dane z sobą niosą. Wydaje się, że przyszłość pracy z danymi jest ściśle powiązana z machine learningiem. Badanie Future of Jobs wykazało, że 73% firm na całym świecie w jakimś zakresie zastosuje uczenie maszynowe do końca tego, czyli 2022 roku. Czy mógłbyś podać może kilka przykładów, w jakich sytuacjach już dzisiaj powszechnie używamy machine learningu? No, myślę, że jest takich zastosowań cała masa. Oczywiście pierwsze, co przychodzi mi na myśl, to są silniki rekomendacyjne. To, że wchodzimy na naszą ulubioną stronę z filmami i wyświetla nam się nowy film, który dziwnym trafem strasznie nam się podoba i od razu w niego klikamy. To, że na stronach z ubraniami pojawiają się ciuchy, które też nam się podobają, że jakieś zakupy, które robimy w internecie. To wszystko bardzo często dzieje się za sprawą silników rekomendacyjnych, które badają zależności między naszymi preferencjami a preferencjami innych podobnych użytkowników. Medycyna, w której też ten wpływ analityki jest mega ważny. Rozmawiałem ze znajomymi, którzy są na medycynie bądź niedawno ją skończyli. Mówią, że nie chcą iść na radiologię, ponieważ czują, że tam komputery zaczną przyjmować gdyby prym w tym, jak ten obszar medyczny działa, ponieważ ta analityka się mega rozwija i często czyta się o kolejnych osiągnięciach, więc wydaje mi się, że tych obszarów, które nas na co dzień dotykają, jest coraz więcej. Nawet w obszarze rekrutacji. Przecież szukanie kandydatów, wyobraźmy sobie, że aktywnie szukamy kandydata na stanowisko dyrektora. Przeszukiwanie całego internetu jest strasznie trudnym zadaniem. Dopasowanie jednego z 1000 kandydatów na to jedno super stanowisko. Myślę, że tutaj również jest pole dla uczenia maszynowego, żeby wprowadzić coś nowego, więc be ready. Okej. No mam nadzieję, że machine learning nie wygryzie rekruterów, bo to byłby dla nas dosyć duży ból. Z całą pewnością myślę, że tutaj wasza rola jest nieoceniona. Natomiast uważam, że te obowiązki, które macie, te zadania, które robicie, mogą się w pewien sposób zmienić. I tak jak w przypadku wielu innych dziedzin, uczenie maszynowe stanie się pomocnym narzędziem, które te procesy usprawni, a nie
wygryzie faktyczne osoby, które nad tym pracują. Okej, czyli raczej nie powinniśmy się tego obawiać, a bardziej po prostu jakby tak z ekscytacją patrzeć w przyszłość. Przygotować się i śledzić najnowsze trendy, zobaczyć, czy nie pojawiają się jakieś narzędzia, które wspierają te procesy. No i na sam koniec chciałabym się Ciebie podpytać, do czego w przyszłości będą bardziej wykorzystywane dane? Słyszeliśmy już o takich akcjach, które, no nie wiem, chociażby na Facebooku słyszało się o tym, że kampanie polityczne są skierowane na konkretne grupy odbiorców. No więc zastanawiam się, czy te nasze dane są bardziej narażone na jakieś podobne sytuacje w przyszłości? Jak myślisz? To jest świetny przykład, który podałaś, z tym, że jesteśmy bardzo mocno targetowani różnego rodzaju informacjami. I myślę, że ten przykład, o którym mówisz, to jest wykorzystanie takich ludzkich słabości, tego, że jesteśmy bardzo podatni na różnego rodzaju biasy. I teraz te nowe pokolenie, które jest na świecie, wydaje mi się, że w pewien sposób rozumie trochę bardziej te procesy. Natomiast problem jest w przypadku starszych osób, które niekoniecznie są świadome tego, że nasza percepcja lubi nas oszukać. Żyjemy w takich czasach, gdzie ten natłok informacji potrafi nam je miotać na lewo i na prawo i w zależności od tego, co przeczytamy na jakiejś grupce na Facebooku, od tego, co pojawi się gdzieś tam w jakimś filmiku, który nam się wyświetli na telefonie, zmieniamy nasze pojmowanie świata diametralnie. Wydaje mi się, że tutaj jest duża odpowiedzialność po naszej stronie, żeby niezależnie od tego, co przeczytamy, zobaczymy, mieć swoje jakieś ustalone zasady, reguły, którymi się kierujemy w życiu, bo to nie jest problem z danymi czy z algorytmami, to jest problem tego bardziej taki socjologiczny, że kierowanie tym społeczeństwem, takie procesy odbywały się zawsze. Teraz po prostu są narzędzia, które pozwalają robić to szybciej i na większą skalę. Jeśli chodzi natomiast o bezpieczeństwo, które również jest istotnym aspektem, tutaj tak samo wydaje mi się, że nie problemem są algorytmy, tylko problemem są ludzie, którzy starają się je w zły sposób wykorzystać. Więc aktualizujcie swoje hasła regularnie, nie używajcie prostych haseł z serii lista top 100 najpopularniejszych haseł w internecie. Nie udostępniajcie informacji o sobie na stronach, które wydają wam się podejrzane. Nie klikajcie dziwnych linków. To są takie podstawy, o których się mówi, ale wiadomo, każdemu się zdarzy zapomnieć, więc należy sobie raz na jakiś czas o tym przypomnieć. Natomiast jeśli chodzi o to, czy ktoś preferuje profilowanie, czy nie, często rozmawiam o tym ze znajomymi i różne są podejścia. Może to zależeć nawet od produktu, bo ktoś może z chęcią posłuchać rekomendowanych mu utworów na serwisie muzycznym, ale niekoniecznie chce, żeby jakaś strona rekomendowała mu dom w okolicy, w której chce zamieszkać, albo produkty w sklepie, w którym sobie coś kupuje. Więc tutaj należy czytać też zgody, się zgadzamy i w przypadku, gdy nie odpowiada nam takie profilowanie, zawsze możemy zrezygnować. Te polityki, myślę, że w Polsce są na lepszym poziomie niż w innych krajach, jest to pilnowane, więc jeżeli coś nam nie odpowiada, to zawsze możemy się od tego odwołać i taką decyzję po prostu anulować. Czyli w skrócie można powiedzieć, bądźmy uważni i bądźmy ostrożni, tak? Tak, jak zawsze w internecie. Okej. I tym pozytywnym akcentem myślę, że możemy zakończyć. Ja Ci bardzo dziękuję, Mateusz, za rozmowę. I jeszcze raz gorąco zachęcamy wszystkich do tego, żeby zobaczyli kurs, który Mateusz przygotował. No i życzymy Wam miłego wchodzenia w ten świat data. Dzięki wielkie za rozmowę. Dzięki.